Środowiska robotnicze patrzyły na to zupełnie obojętnie. I co więcej, na ogół nie były nawet poinformowane, co się dzieje. Wiem o tym chociażby z tego powodu, że jeden z moich kolegów z powstania, który w jednej z dużych fabryk warszawskich jako robotnik, jako ślusarz pracował, opowiadał mi, że kiedy w pewnym momencie przerwano pracę, ich zwołano i na dziedziniec jechały samochody ciężarowe wyładowane pałkami i kiedy okazało się, że tych ormowców w zakładzie jest właściwie w gruncie rzeczy niewielu, wezwano do brania pałek z tego. Dlaczego? Bo tłumy chuliganów szaleją w tej chwili w Warszawie. A ten mój kolega opowiada, że w gruncie rzeczy nie wiedział, co się dzieje. Chuligani, nie chuligani, kto, co się dzieje. Nie miał w ogóle zielonego pojęcia, że coś się dzieje. Jednym słowem, ta komunikacja społeczna była wtedy prawie zerowa, jak z tego widać. To nie żaden głupiec ten mój kolega. Jest był naprawdę inteligentny, sensowny człowiek, a jednak o niczym nie wiedział. No tutaj w tym wypadku akurat stało się tak, że kiedy ludzie już nawet się ruszyli, żeby te pały brać z tego, to on akurat powiedział, za żadne konsekwencje go zresztą za to nie spotkały, że ja nie wiem, o co chodzi, ja pały do ręki nie wezmę, a nie wydaje mi się, żebym ja miał się tutaj uganiać po ulicy zamiast tu pracować przy warsztacie. I wtedy inni chętni do wzięcia już tych pał się cofnęli, kiedy jeden się odezwał, że nie. Ale on mówi, że on się nie odezwał dlatego, że był przeciw. On odezwał się dlatego, że miał takie poczucie, że jeżeli nie wiem, to nie ma się gdzie pchać. I tutaj po prostu niewiedza, brak orientacji był bardzo często przyczyną również tej obojętności, a nawet udziału w tym takich robotników, którzy gdyby wiedzieli, to nie wiem, czy by wzięli w tym udział. Po prostu zupełna dezinformacja. No były to rzeczywiście wydarzenia, które każdy, kto je widział, to zapamięta. No te uganianie się po ulicach Warszawy tłumów ormowców za tłumami młodzieży, no przeważnie uciekającej, bo w nic nie uzbrojonej przecież. Seria wieców na uniwersytecie, uchwał na uniwersytecie, coraz szersze aresztowania, wyłapywanie ludzi z komitetów strajkowych, bo jest interesujące, że uniwersytet był przygotowany do tego. Właśnie tam koła naukowe od dawna było opanowane przez młodych ludzi, którzy byli zwolennikami Kuronia i Modzelewskiego. I uniwersytet, jeżeli wystąpił i jeżeli potem podtrzymywał tutaj te demonstracje, to nie było w tym nic dziwnego. Ale na przykład sami organizatorzy powiadali, jak trafić na Politechnikę, czy Politechnika nas poprze. Tymczasem na Politechnice wyglądało to dużo bardziej spektakularnie niż na Uniwersytecie Warszawskim w rezultacie. Mimo że tam nie było żadnej takiej grupy ludzi, która mogłaby tym pokierować, która była już w jakiś sposób psychicznie przynajmniej przygotowana. Świadczyło to o tym, że te nastroje buntu wśród ówczesnej młodzieży musiały być bardzo szerokie, rozpowszechnione, nawet kiedy na pierwszy rzut oka były niewidoczne.